Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Był już test Regenta 300BT, tutaj gdzieś będziecie mieli linka do tego materiału. Natomiast nie było testu modelu 400BT, a ten wydaje mi się jeszcze bardziej ciekawy. Może na wstępie trochę Wam zaspoileruję, ponieważ wcześniej korzystałem już z innych modeli z serii Regent, chociażby modelu i450S, który Wam tutaj gdzieś podlinkuję, czy też ostatnio właśnie modelu 300BT. Spodziewałem się naprawdę dobrej jakości dźwięku i oczywiście taką jakość dźwięku otrzymałem. To, czego się nie spodziewałem, to to, że takie urządzenie może grać tak głośno. Głośnik gra głośno, a do tego nawet przy wysokich poziomach głośności jakość basów powala. Dosłownie jest bardzo soczyście, bardzo mięsiście, jest naprawdę dobrze. Model 400BT w zupełności wystarczy do zrobienia niezłej imprezy, czy to jakiejś domówki, czy też gdzieś w terenie, bo nie zapominajmy o tym, że ten głośnik gra równie mocno i równie głośno na baterii jak z sieci. Jeżeli po tym wstępie zainteresował Was najnowszy głośnik od Fergusona, Regent 400BT, to zapraszam Was już do pełnej recenzji. Mamy informację o użytecznych cechach urządzenia, a mianowicie to, że posiada taką specjalną rączkę do przenoszenia całego głośnika w łatwy sposób. Mamy oczywiście te świetlne ringi i mamy wbudowaną baterię 4000 mAh, która pozwala nam odtwarzać muzykę z dala od gniazdka. Podobnie jak model 300BT mamy tutaj do czynienia z systemem Ultra Bass System, czyli system, który daje taki solidny, mięsisty bas. Jest to oczywiście przenośny głośnik Bluetooth, w odróżnieniu od modelu 300BT. On ma własne zasilanie, więc można go używać również bez podłączenia do prądu, korzystając z wbudowanej baterii 4000 mAh. Mamy również 60 W mocy RMS. Na samych głośnikach są również zamontowane dodatkowe okręgi LEDowe. Mamy też port USB do podłączenia flashów. Mamy wejście AUX, bardziej klasyczne. Mamy wejście mikrofonowe i to jest cecha, która odróżnia ten model od 300BT. Mamy wejście gitarowe, również to odróżnia od modelu 300BT, bo tego tam nie było. Mamy radio FM i equalizer oczywiście, który możemy kontrolować. W zestawie oprócz samego głośnika otrzymujemy taki sam kabel zasilający jak w niższym modelu, z wtyczką tego typu. Otrzymujemy również instrukcję obsługi, jak również kartę gwarancyjną oraz w zasadzie identyczny pilot jak w modelu 300BT. Mamy przycisk do włączenia basu, do equalizera, do wyciszania, do wyszukiwania stacji radiowych. Pilot się subtelnie różni w modelu 400. Tutaj mamy pilota od modelu 400, a tutaj mamy pilot od modelu 300BT. Na naklejce mamy powtórzone główne funkcjonalności urządzenia, wsparcie dla Bluetooth 5.0, informacja, że na baterii może urządzenie działać maksymalnie do 8 godzin. Mamy radio FM, mamy wejście USB na flash drive, na wejście mikrofonowe i mamy również zdalne sterowanie za pomocą pilota. Moc to 900 W PMPO lub jak kto woli 60 W RMS. Mamy informacje również o oświetleniu LEDowym i to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie ogólne parametry. Z bardziej szczegółowych informacji to jest to przenośny stereofoniczny głośnik imprezowy o mocy 60 W RMS, wbudowana bateria litowo-jonowa 11,1 V, 4000 mAh, głośnik niskotonowy 2x5,25 cala plus głośnik wysokotonowy 2x2 cale, więc mamy tutaj również 4 głośniki jak w niższym modelu. System Ultra Bass, bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe Bluetooth, efekty świetlne LED. Mamy 5 efektów świetlnych,
w sterowniku głośnika, wyświetlacz LED to na górze urządzenia, efekty DSP, mamy wbudowany rock, flat, pop, jazz, classic, wejście USB, wejście AUX, wejście mikrofonowe z regulacją efektu echa i głośności, mamy też wejście gitarowe z regulacją głośności, funkcja radia FM, funkcja standby i niezależna regulacja tonów niskich i wysokich, pilot zdalnego sterowania, pobór energii to 85 W i tutaj jest nieco więcej niż w urządzeniu w modelu 300 BT. Częstotliwość przenoszenia pasma od 40 Hz do 20 kHz. Mamy SNR na poziomie 70 dB, szum 2,2 mV i inne ciekawe parametry, jeżeli chodzi o sam tor audio. Separacja kanałów 55 dB, AUX, czułość wejściowa 800 mV, wersja Bluetooth 5.0, zasięg tego Bluetootha to na otwartej przestrzeni do 10 metrów. Producent przedstawia na opakowaniu dosyć ciekawe sugestie dotyczące użytkowania baterii. Proponuje ładowanie baterii przez co najmniej 5 godzin przed używaniem jej, jak również jeżeli bateria jest rozładowana, to proponuję, żeby rozpocząć ładowanie w ciągu 24 godzin, a jeżeli nie zamierzamy przez dłuższy czas używać głośnika, to proponuję, żeby chociaż raz na miesiąc tą baterię ładować. Tutaj mamy tą rączkę, uchwyt, która umożliwia nam przenoszenie samego urządzenia. Otwierając zaślepkę, mamy dostęp do gniazda gitarowego i mikrofonowego. Mamy też dodatkowe złącze na zasilanie 12V 5A i fizyczny włącznik, wyłącznik, który umożliwia nam rozpoczęcie pracy z urządzeniem. Regent Power Audio 400 BT RGB FM Portable, sam model krótko oznaczony 400 BT, zakres pracy, zużycie energii to 85 W, więc tutaj więcej niż niższy model 300 BT. Mamy oczywiście spełnienie wszelkich norm europejskich. Producentem jest Ferguson z Poznania, a sam kraj produkcji to Chiny. To co ciekawe, głośnik posiada możliwość pracy i w pionie, i w poziomie. Tutaj mamy takie gumowe nóżki, jeżeli chcielibyśmy go położyć poziomo. Natomiast jeżeli chcielibyśmy skorzystać z pionowej pozycji, to też ma na spodzie gumowe nóżki, więc czy w poziomie, czy w pionie obie pozycje są przewidziane przez producenta jako właściwe. W tej chwili urządzenie działa tylko na zasilaniu bateryjnym. Nie podłączyłem zasilania zewnętrznego. Mamy włączone już ringi w tej chwili w głośniku świetlne. Natomiast to, co ciekawe, to to, że oprócz tego dużego głośnika mamy jeszcze tutaj jeden głośnik, a tutaj drugi, czyli łącznie 3 głośniki na kanał. Z drugiej strony będzie chyba to samo. Ten głośnik jest dosyć ciężki. Tak, tutaj mamy jeden, drugi i trzeci, a na środku logo Regent, logo serii. Sam panel sterowania znajduje się natomiast tutaj u góry przy rączce i mamy możliwość oprócz wyświetlacza mamy 8 fizycznych przycisków. Nie wiem, czy to będzie teraz dobrze widać. Postaram się Wam pokazać. Mamy poprzedni, następny, play, mode. Tutaj chyba wybieramy tak mode. Teraz mamy line in, USB, radio i ponownie Bluetooth. Mamy equalizer, 1, 2, 3, 4 i 0, czyli 5 trybów. Mamy możliwość, słuchajcie, wyłączenia światła i zmiany trybów. Zaraz zobaczymy, czy da się całkowicie wyłączyć podświetlanie. Da się oczywiście, brawo producent. Włączymy może tryb pierwszy i sam wyłącznik urządzenia. Nie wiem, czy to zadziała. Jak dłużej przytrzymamy. Tak, działa również, ale fizycznie mamy jeszcze wyłącznik całkowity. Teraz w tej chwili włączamy. Tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, oczywiście regulację głośności i mamy zaślepkę, pod którą mamy wejście line in i wejście
USB 5V 500 mA. Jeżeli chodzi o wsparcie prądowe, USB 2.0 typowe. Urządzenie zostało sparowane. Nie potrzeba podawać żadnych pinów, żadnych dodatkowych kodów. Działa w zasadzie od ręki. A jak urządzenie działa, jak gra, to zaraz postaram się Wam pokazać. Podsumowując tą krótką recenzję Regenta 400 BT, jest to bardzo ciekawa pozycja dla fanów głębokiego basu i głośnego brzmienia. Dodatkowo otrzymujemy efekty wizualne, świetlne, które można wyłączyć, jeżeli nas zmęczą, co też jest bardzo istotne. Wbudowana bateria zapewnia zabawę również z dala od gniazdka, więc według mnie jest to idealny głośnik na wypady. Jeżeli chcielibyśmy na łonie natury zrobić sobie małą dyskotekę bądź zagrać mały koncert gitarowy, jest to bardzo ciekawa opcja. Jakość dźwięku jest naprawdę dobra, a bas głęboki i mięsisty. Cena myślę, że też nie jest zbyt wygórowana. Jestem ciekawy Waszych opinii, czy Wy szukacie tego typu przenośnych urządzeń z dobrym basem, głośników Bluetooth przenośnych. Dajcie znać w komentarzach poniżej. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz udostępnianie, szerowanie tego materiału, aby niósł się jak najdalej po sieci. Natomiast jeżeli do tej pory jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem. Ja na sam koniec jeszcze podstawię Wam kilka interesujących filmów o podobnej tematyce. Hej, hej, do kolejnego materiału.